PlayStation 2, konsola, która zdominowała rynek gier wideo. Przez 12 lat 150 milionów graczy kupiło magiczne czarne pudełko od Sony, aby cieszyć się niesamowitymi grami i filmami w jakości DVD. Do dziś przez wielu uważana za jedną z najlepszych konsol, jakie kiedykolwiek powstały, co sprawiło, że PlayStation 2 wciąż pozostaje najlepiej sprzedającą się konsolą wszechczasów. Zapraszam do historii PlayStation 2. Sony po wypuszczeniu PlayStation doskonale wiedziało, że właśnie odkryli żyłę złota. Pierwsza konsola pozamiatała na rynku gier wideo, dzięki świetnej grafice 3D, ogromnej bibliotece zróżnicowanych gier i oczywiście cenie. Ponad 100 milionów graczy wybrało sprzęt debiutującej firmy na konsolowym rynku. Tak ogromny kredyt zaufania był czymś niezwykłym. Sony nie tylko pokonało starych wyjadaczy, ale zaszczepiło w umysłach ludzi markę, która przez wiele kolejnych lat nie będzie schodziła z ust graczy. Pracę nad PlayStation 2 Sony zaczęło zaraz po wypuszczeniu pierwszego PlayStation. Przypomnijmy, że koniec stulecia, jak i rok 1996 były latami ogromnych zmian na rynku gier wideo. Technologia pędziła na łeb na szyję, kolejne gry przesuwały granice grafiki coraz dalej. Na rynku sprzętowym pojawiały się coraz to nowe akceleratory grafiki 3D, mogące pokazać coraz ładniejszą i płynniejszą rozgrywkę. W tym momencie debiutuje PlayStation. Niepozorna konsola napędzana procesorem o prędkości 33 MHz i nagle rozrywka znana z PC-ów i salonów gier mogła zostać przeniesiona do domów przed telewizory. Jednak czas biegł nieubłaganie i o ile popularność PlayStation nie malała, to przepaść pomiędzy konsolą Sony a PC-tami wyposażonymi w najnowsze zdobycze techniki od 3D-FX, Nvidia czy ATI powiększała się w zastraszającym tempie. Nic więc dziwnego, że skok jakościowy pomiędzy PlayStation a PlayStation 2 musiał być ogromny. Konsola nie tylko miała dorównać PC-tom, ale je prześcignąć, chociażby na krótką chwilę. Sony opracowywało swój sprzęt w całkowitym sekrecie. Miało to sens, gdyż rozpoczęte prace nad następcą w momencie, kiedy co dopiero pojawiła się pierwsza generacja PlayStation, odciągałaby uwagę potencjalnych kupców. Jednak w 1997 roku pojawiły się pierwsze mocno niepewne przecieki, z których najważniejszymi elementami były wsteczna kompatybilność z PlayStation, napęd DVD i podłączenie do sieci. Wieści te nie umknęły konkurencyjnej Sedze, która po porażce Saturna bardzo chciała rozpocząć szóstą generację konsol z przytupem, więc w 1999 roku na rynku debiutuje konsola Dreamcast. Sprzęt rozpoczynał nową erę gier wideo. Dreamcast posiadał całkiem niezłą moc, oferował podłączenie do sieci od razu po wyjęciu z pudełka. Jednak to, co budziło pewne zmieszanie, to autorski format płyt, GD-ROM, na których były nagrywane gry. Niemniej Dreamcast schodził jak ciepłe bułeczki, a gry z początku nowej generacji wyglądały fenomenalnie. Nic nie zapowiadało, że dobra passa Segi zostanie powstrzymana. Sony nie spieszyło się z pokazywaniem swojego sprzętu. Sega startowała z przegranej pozycji. Nie tylko przegrali z Sony w piątej generacji, ale też zrazili swoich fanów przez odcięcie się od Saturna. Pośpiech zazwyczaj jest złym doradcą i sprawdziło się to też w przypadku Segi. Choć Dreamcast robił wrażenie, Sony wiedziało, że rok na rynku gier wideo to wieczność i przez ten czas podzespoły stanieją, a równocześnie zwiększy się moc obliczeniowa procesorów. Inna sprawa, że mieli 100 milionów potencjalnych kupców, którzy wierzyli, że następca PlayStation będzie również czymś wyjątkowym. Tymczasem Sega triumfowała. Kolejne wypluwane gry zachwycały. Soul Calibur, Shenmue, Sonic Adventure wyglądały fenomenalnie i zdawało się, że nic tego nie zakłóci. Aż nadszedł 1 marzec 1999 roku. Sony nie pokazało za dużo. Krótka zapowiedź z wchodzącą dziewczyną z Ridge Racer, fragment Gran Turismo i twarz starszego człowieka pokazująca emocje. Póki co okej, robiło to wrażenie, ale prerenderowany filmik nie stanowił o potędze konsoli. Jednak Sony z umiejętnością wytrawnego gracza rozgrywało misterny plan. 9 września 1999 roku w Stanach Zjednoczonych miał premierę Dreamcast. Sega pobiła kolejny rekord, sprzedając ponad 252 tysiące konsol w ciągu 24 godzin. Radość jednak trwała krótko, bo już 11 dni później, 20 września, na Tokyo Games Show Sony pokazało pierwsze gry liczone w czasie rzeczywistym na nadchodzącym PlayStation 2. W zasadzie były to tylko dwa tytuły: Gran Turismo 2000, nazwane później Gran Turismo 3 Aspect, i Tekken Tag Tournament. W zasadzie było pozamiatane.
Oczy wszystkich graczy zwróciły się do obozu Sony, gdzie powstawało coś niezwykłego. I choć obie gry były bardziej tech-demami, to ich prezentacja robiła piorunujące wrażenie. Mieniące się karoserie samochodów Gran Turismo i walki w Tekkenie pokazywało, że Sony przez ten czas nie próżnowało i tak łatwo nie odda pola Dreamcastowi. Premiera konsoli w Japonii odbyła się 4 marca 2000 roku, w Stanach Zjednoczonych 26 października, a w Europie 24 listopada. Konsola kosztowała $299, a start był bardziej niż fenomenalny. Sprzedaż pierwszego dnia w USA przekroczyła $250 milionów, pobijając rekord Dreamcasta o 95 milionów. W samej Japonii pierwszego dnia sprzedano 950 000 sztuk sprzętu. Popyt był tak ogromny, że na półkach brakowało konsol. Sprytni sprzedawcy wystawiali PlayStation 2 na eBayu po cenie ponad $1000 za sztukę. To ponad 300% więcej niż startowa cena i bez problemu znajdywali nabywców. Ogólnoświatowy szał PlayStation 2 zaczynał się szybko rozkręcać. Sony miało też opracowany świetny plan marketingowy, choć niektóre z pomysłów były co najmniej dziwne, jak na przykład to, aby do produkcji spotów zatrudnić samego Davida Lyncha. Surrealistyczne filmy z hasłami inny świat, inne zasady były dość ciekawymi eksperymentami, choć mało odnosiły się do marki PlayStation. Niektóre ze spotów były zakazane w niektórych państwach, ale Sony nie obawiało się szokować graczy, przez co spoty czy też reklamy w czasopismach zapadały w pamięć. Design PlayStation 2 nawiązywał do Atari Falcon. Konsolę można było postawić poziomo i pionowo. Ta druga możliwość była dość istotna dla Japończyków, gdzie miejsca w domach nigdy nie ma za wiele. Sony nawet nie ukrywało inspiracji prototypem od Atari, gdyż nawet w złożonych patentach odnosili się do designu tejże maszyny. Sercem konsoli był procesor Emotion Engine. Pod tą rozbudzającą wyobraźnię nazwą krył się procesor z zegarem 294 MHz. Później Sony podniesie częstotliwość do 299 MHz. Procesor graficzny, Graphics Synthesizer, który w teorii mógł uruchamiać rozdzielczości aż do 1920 na 1080. W rzeczywistości około 5 gier wykorzystywało rozdzielczość 1080i, w tym Gran Turismo 4. Dorzucono także 32 MB pamięci RAM, konsola miała moc 6,2 gigaflopa. Dla porównania PlayStation 3 będzie miało 230 gigaflopów. Wykorzystywała też nowy nośnik danych, były to płyty DVD. Czytnik był jednym z najważniejszych elementów, który podbił sprzedaż konsol. PlayStation 2 było uznawane za referencyjny odtwarzacz filmów, a przy tym jej cena była niższa niż innych odtwarzaczy. Sporo użytkowników kupowało PlayStation 2 jako player DVD. Z takiego obrotu spraw naśmiewało się Nintendo, choć nie miało znaczenia, czy konsolę kupuje gracz czy kinoman. Sprzedana sztuka doliczała się do globalnej liczby sprzedanych sprzętów. PlayStation 2 została wyposażona w 2 wejścia USB 1.1, które także w tamtym czasie były czymś nowym i umożliwiały podpięcie peryferiów. Znalazły się też 2 porty na pady i 2 wejścia na karty pamięci. Ostatnią, najciekawszą opcjonalną funkcją był Expansion Bay. W późniejszych latach będzie można tam wepchnąć dysk twardy po wcześniejszym podłączeniu do network adaptora i korzystać nie tylko z jego pojemności, ale i uzyskać podłączenie do sieci. Network adaptor wypuszczony na rynek w 2002 roku po ciepło przyjętym Xbox Live na Xboxa i sporej popularności grania online pełnił 2 funkcje. Dawał możliwość grania online oraz możliwość podpięcia do konsoli dysku twardego. Sony wypuściło specjalny model dedykowany PlayStation 2 o pojemności 40 GB. Kilkadziesiąt gier wykorzystywało jego funkcję, instalując część danych i skracając przy tym czas loadingu oraz umożliwiał zapisywanie stanów gier. Niektóre gry wręcz nie działały bez network adaptora, np. Final Fantasy XI, i miało to sens, gdyż łączyło się to z drugą funkcją, mianowicie umożliwiał on podpięcie do internetu. Część z gier umożliwiała rozgrywkę multiplayer. Aby móc korzystać z sieci, network adaptor wymagał specjalnego Network Access Disk, który był sprzedawany w komplecie. Niestety Sony nie pokusiło się o ujednoliconą infrastrukturę sieciową i sam kod, jak i funkcjonalność musiała być zaimplementowana przez dewelopera, co niestety odstraszało twórców do wrzucania w gry trybów online. Gracze w zestawie otrzymywali też kontroler DualShock 2. Nie różnił się specjalnie od końcowej wersji DualShocka na pierwsze PlayStation. 2 analogowe gałki, identyczne rozłożenie przycisków i bumperów
ekranów, które tym razem rozróżniały siłę nacisku oraz system wibracji, który w tym wypadku mógł działać z różną siłą. Kontroler nadal był na kablu. Design dobrze znany, a jednak delikatnie ulepszony. Zmiany nie były potrzebne. DualShock sprawdzał się i sprawdza się wyśmienicie do tej pory. Sony nie zrezygnowało z kart pamięci. PlayStation 2 nadal je wykorzystywało, ich standardowa pojemność wynosiła 8 MB i choć pojemność była 8 razy większa niż memorki z pierwszego PlayStation, to jednak zapisy stanów gier zajmowały też sporo więcej niż w poprzedniczce. Na przykład zapis stanu gry z Colin McRae Rally 2005 zajmował ponad 4 MB, a więc ponad połowę karty. Z ogromnej ilości dodatków do konsoli warto jeszcze wspomnieć o iToy stworzonej przez Logitecha, czyli specjalnej kamerce podpinanej do PlayStation 2. Umożliwiała ona granie w gry z wykorzystaniem ruchów ciała i choć były to dość prymitywne produkcje, to niektóre z nich, jak na przykład mycie okien, przynosiło wiele radości i zapadało w pamięć. Większość gier na PlayStation 2 działała w rozdzielczości 480i, choć w sporej części z nich można było wymusić 480p. Nie bez znaczenia był kabel, którym łączyliśmy konsolę z TV. Czas kompozytowych kabli się skończył wraz z pierwszym PlayStation. Warto też pamiętać, że część gier obsługiwała już format obrazu 16:9, który w 2000 roku nie był jeszcze popularny. Same gry były nagrywane na nośnikach DVD, zazwyczaj o pojemności 4,7 GB, choć kilka gier korzystało z płyt dwuwarstwowych, np. Yakuza 2, God of War czy Genji. Co ciekawe, nadal część z gier pojawiała się na nośnikach CD, np. premierowy Tekken Tag Tournament. Można było to poznać po tym, że gry wydawane na CD od spodu były niebieskie, natomiast na DVD srebrne. Jednym z kluczowych elementów konsolki PlayStation 2 była wsteczna kompatybilność. Sony wiedziało, że 100 milionów graczy posiadających pierwsze PlayStation ma już pewnie bibliotekę ulubionych gier, więc aby jej nie tracić, jakieś 99% tytułów można było bez problemu uruchomić na nowej konsoli, z dodatkowym efektem wygładzania tekstur. Mało tego, można było korzystać z kart pamięci z pierwszego PlayStation, przez co nie traciliśmy progresu w ukończonych grach. Była to wzorowa postawa Sony i gracze mocno doceniali ten zabieg. Popularność PlayStation 2 odbiła się na konkurencyjnej Sedze, która po 19 miesiącach zaprzestała produkcji Dreamcasta i wycofała się z rynku konsol póki co na zawsze. Nawet GameCube od Nintendo, choć mocniejszy, nie mógł zagrozić Sony. Plastikowy sześcianik sprzedał się poniżej oczekiwań i do dziś dzierży tytuł jednej z najgorzej sprzedających się konsol Nintendo. Jednak na arenę postanowił stawić się nowy gracz, posiadający ogromne pieniądze i zaplecze technologiczne. Microsoft wchodził do gry. Sprzęt od Billa Gatesa bił na głowę każdy aspekt PlayStation 2. Jednak było już za późno, aby zagrozić popularności marki Sony. I choć w ogólnym rozrachunku Xbox skończył na drugim miejscu pod kątem ilości sprzedanych konsol, to przepaść w sprzedaży pomiędzy nim a PlayStation 2 była gigantyczna. W ciągu swojego życia przez 12 lat Sony sprzedało 150 milionów PlayStation 2. Xbox rozszedł się jedynie w 24 milionach, a ilości sprzedanych GameCube'ów i Dreamcastów lepiej już nawet nie wspominać. Jednym z problemów, z jakimi borykały się konsole, było piractwo. Owszem, twórcy stosowali coraz wymyślniejsze zabezpieczenia, jednak była to tylko kwestia czasu, aż piraci je złamią i umożliwią uruchamianie pirackich gier. Jednym z czynników przeciw piractwu był format DVD. W tamtych czasach nagrywarka DVD i czyste płyty były koszmarnie drogie, więc nawet nie opłacało się piratom ich przegrywać. Jednak w końcu i PlayStation 2 została złamana. Sama przeróbka była dość problematyczna, bo wymagała dolutowania specjalnego chipa. Wiązało się to z otworzeniem konsoli i oczywiście z utratą gwarancji. Później wprowadzono tzw. swap disk, czyli specjalne płyty, które wymagały siłowego otworzenia napędu i podmiany płyty ze swap disk na płytę z nielegalną grą. Choć konsola była niezwykle żywotna, to nagrywanie gier na słabej jakości nośnikach, które szybko się rysowały, bardzo szybko niszczyły laser. Z czasem piraci opracowali kolejny sposób uruchamiania nielegalnych kopii gier. Wykorzystali do tego Network Adapter. Od teraz gry można było w całości zgrywać na dysk twardy i uruchamiać je bez konieczności posiadania płyty w napędzie.
Później popularny stanie się FreeMC Boot, bezinwazyjna przeróbka, która była uruchamiana z karty pamięci. Choć piractwo kwitło, to gry sprzedawały się w oszałamiających ilościach. PlayStation 2 doczekało się przebogatej biblioteki gier ekskluzywnych. Każdy kolejny tytuł był mniejszym lub większym hitem. Wspaniałe produkcje sypały się z rękawa jeden po drugim. Konkurencja mogła tylko zazdrośnie patrzeć, jak deweloperzy wypuszczali kolejne odsłony Ratcheta i Clanka, Jacka i Dextera, God of War, Final Fantasy czy Metal Gear Solid. Dość powiedzieć, że na konsolę wyszło ponad 2,5 tysiąca gier, często całkowicie nowych IP, które to właśnie dzięki PlayStation 2 trwają do dziś. Samych hitów było tak dużo, że można by poświęcić im jeszcze kilka filmów na ich omawianie. Jednak każdy, kto uważał się za gracza, na pewno bez problemu znalazł coś dla siebie. Zestawy gier sportowych od EA, ogromna różnorodność bijatyk od Tekkena po nowe odsłony Mortal Kombat, survival horrory powracały z kolejnymi odsłonami Resident Evil, nowościami w postaci Forbidden Siren czy Fatal Frame. Hideo Kojima wspiął się na wyżyny możliwości przy wypuszczeniu Metal Gear Solid 3 Snake Eater. Twórcy z Santa Monica Studio, przedstawiając epickie przygody Kratosa w God of War, zdawali się kpić z limitów konsoli, dostarczając niezapomniany tytuł nie tylko pod kątem rozgrywki, ale i grafiki. Criterion Games dał graczom grę FPS, której mogli zazdrościć nawet gracze PC-towi, czyli Black. Zrywała ona z tendencją w myśleniu, że na konsoli nie można zrobić dobrej strzelaniny FPS. Potwierdzała to także pierwsza odsłona Killzone. Jednak deweloperem, który rozbił bank, był bez wątpienia Rockstar. Grand Theft Auto 3 i późniejsze Vice City dały graczom zupełnie nowy wymiar rozgrywki i całkowitą wolność. Najmocniejszym uderzeniem było San Andreas, które przez rok było ekskluzywem na PlayStation 2. Gracze kupowali konsolę tylko po to, aby móc przenieść się do fikcyjnego San Andreas i jako Carl Johnson wziąć udział w przeróżnych misjach i zwiedzaniu całego stanu. Ta jedna gra sprzedała się w 20 milionach kopii. Natomiast wszystkie 3 części GTA łącznie rozeszły się w 50 milionach pudełek. Niemal co trzeci posiadacz PlayStation 2 posiadał w swoim domu kopię Grand Theft Auto. Ogromna popularność konsoli, jak i samych gier otwierała drogę deweloperom, którzy zaczynali eksperymentować z nowymi mechanikami i innym podejściem do sprawdzonych formuł. Team Ico dał Shadow of the Colossus i Ico, Tekken, jak i Mortal Kombat doczekały się spin-offów, które nie były stricte bijatykami, ale przenosiły bohaterów w zupełnie nowe rejony. Dziwne kolaboracje w postaci Square Enix i Disneya dały początek fenomenalnej serii Kingdom Hearts, łączącej postaci z Final Fantasy z postaciami z kreskówek. Nawet Sega po wycofaniu się z rynku hardware wydała na konsolę świetną Yakuzę, której kolejne części ukazują się do dzisiaj. Magia PlayStation 2 trwała w najlepsze. Nic nie mogło zatrzymać rozpędzonej lokomotywy ze znaczkiem PlayStation 2. Ilość sprzedanych konsol, gier czy urządzeń zewnętrznych dobijała do bajońskich sum. Nic dziwnego, że tłuste lata Sony trwały 12 kolejnych wiosen. Nikomu w Sony wszak nie zależało, aby je szybko kończyć. W 2002 roku Sony obniżyło cenę konsoli o $100. Zrównało to cenowo PlayStation 2 z GameCube'em i było sporo poniżej ceny Xboxa. W 2004 roku wraz z premierą Grand Theft Auto San Andreas Sony wypuściło nowy model konsoli, potocznie zwany Slim. Jednocześnie skończyło produkcję starych konsol zwanych FAT. Nowa wersja była cichsza, zajmowała wiele mniej miejsca. Sony zmieściło w niej standardowo port Ethernet, wobec czego zbędny stał się Network Adapter. Jednak z racji sporo pomniejszonego designu usunięto też Expansion Bay i możliwość podłączenia dysku 3,5 cala. Był to spory problem dla fanów Final Fantasy XI, którzy nagle zostali pozbawieni możliwości zagrania w tytuł. Powodem usunięcia możliwości podpięcia dysku była ciągle rozszerzająca się scena homebrew, która dodawała kolejne usprawnienia do konsoli i wypuszczała programy umożliwiające zgrywanie gier na dysk twardy, jak i uruchamianie ich bez konieczności posiadania płyty. Z jednej strony był to ruch, który mógł zastopować piractwo. Z drugiej strony część z graczy była odcinana od niektórych ciekawych gier. PlayStation 2, podobnie jak pozostałe konsole, wyszła w kilku wersjach kolorystycznych. Często były to edycje na określone okazje, np. z okazji sprzedania 50 milionów sztuk sprzętu w Japonii pojawiły się konsole Aqua Blue, Metallic Silver i Sakura Pink. Były konsole w różnych odcieniach niebieskiego z półprzezroczystymi obudowami, czy celebrujące premierę danej gry jak Final Fantasy XII czy Sing
SingStar. W Polsce obok standardowej czarnej konsoli najczęściej była spotykana wersja srebrna, zwana Satin Silver. Najbardziej poszukiwanymi modelami były sprzęty w 5 różnych kolorach w bardzo limitowanej edycji 2000 sztuk na każdy kolor. Głównie były one rozdawane jako nagrody w przeróżnych konkursach. Ciekawą hybrydą był specjalny telewizor Bravia 22PX300, który posiadał wbudowane PlayStation 2, stworzony już po premierze PlayStation 3 w 2010 roku. Telewizor miał 22 cale i rozdzielczość 720p. Jednak 12 lat, w czasach gdy postęp technologiczny pędził na złamanie karku, to zdecydowanie za długo. Owszem, gry były świetne, ale po jakimś czasie konwersje gier z PC na konsole zaczynały straszyć. Brakowało mocy, aby dorównać coraz wyższym rozdzielczościom, lepszym teksturom i większej płynności gier z PC-ów. Kolejne FIFA już nie miały startu do tych z komputerów osobistych. Konsolowe wersje Call of Duty czy Medal of Honor były jedynie popłuczynami po wersjach PC-towych. Sony też traciło część ekskluzywnych marek. Fatal Frame, Onimusha, Metal Gear Solid zaczęły pojawiać się na Xboxie i zazwyczaj były to lepsze jakościowo wersje z ciekawszymi dodatkami. W końcu bibliotekę gier zaczęły zalewać niskobudżetowe krapy od studia Blast czy Phoenix, często żerując na podobnych tytułach znanych marek. Ekskluzywy wciąż wychodziły, jednak PlayStation 2 brakowało już mocy, aby pomieścić w 32 MB pomysły twórców na coraz bardziej otwarte światy. Potrzeba było zmian i nowej konsoli. PlayStation 2 zrobiło swoje. Po 12 latach Sony zamknęło produkcję. 7. generacja wystartowała wraz z Xboxem 360, tym razem wyprzedzając Sony o rok. Jednak tym razem próba podobnego podejścia do premiery konsoli, która sprawdziła się w przypadku PlayStation 2, nie wyszła. Sony przez całą 7. generację będzie goniło Microsoft, by dopiero na samym końcu się z nim zrównać. Jednak największym wygranym z nowej generacji będzie Nintendo, którego sprzęt nie mógł równać się ze sprzętem Sony i Microsoftu pod kątem szybkości, ale skradł serca graczy czymś zupełnie innym. Ale to już inna historia.